Cześć! Miło mi Was powitać w pierwszym tegorocznym materiale zamieszczonym na naszym kanale. Mam nadzieję, że ten rozpoczynający się 2025 rok będzie lepszy dla nas graczy i dla nas sympatyków Amigi NG niż ten 2024. Mam pewne przecieki związane m.in. z planem wydania kolejnych nowych tytułów na Amigę NG i są to informacje nader optymistyczne, aczkolwiek jak to w naszym świecie bywa, nie ma co zapeszać i tutaj ich zbyt wcześnie ogłaszać. Tymczasem zapraszam na ostatnią wartą uwagi grę wydaną w roku ubiegłym, czyli w grę Superstar Blast. Najpierw tradycyjne wprowadzenie w formie krótkiego, niespełna 4-minutowego rysu historycznego, a potem już trochę sobie pogramy. W 1961 roku Steve Russell stworzył jedną z pierwszych gier komputerowych w historii – Space War, która polegała na walkach małych stateczków w zamkniętej przestrzeni kosmicznej. Space War szybko zdobyła wielką popularność wśród studentów, a sami twórcy komputera PDP-1 postanowili dodać darmową kopię Space War do każdego egzemplarza swojej maszyny. Problem w tym, że koszt podstawowej konfiguracji PDP-1 wynosił $120,000 amerykańskich, w związku z tym na całym świecie sprzedało się jedynie 50 takich komputerów. Sam Steve Russell zdobył dzięki grze renomę, ale nie zarobił na niej żadnych pieniędzy i dziś o Space War możemy mówić wyłącznie w kontekście historycznej ciekawostki. Znacznie więcej można powiedzieć o wydanej w zupełnie innej epoce grze Asteroids, która pojawiła się w 1979 roku na automaty oraz konsolę Atari 2600. Ekran gry oraz niewielki stateczek były wzorowane na pierwowzorze sprzed nastu lat, aczkolwiek zmieniła się nieco idea. Tu kierowaliśmy statkiem, którego zadaniem było zniszczenie roju meteorytów nadlatujących z każdej strony. Gra zdobyła tak wielką popularność, że bardzo szybko została przeniesiona na niemal wszystkie inne maszyny ze stajni Atari, a liczne licencjonowane oraz nieoficjalne konwersje powstały praktycznie na wszystko, na czym można grać, w tym oczywiście również na Amigę ze znakomitym Super Stardust na czele. Bierne klony Asteroids nie są tematem tego filmu, bo i Superstar Blast do takowych nie należy. Wśród tropów, jakie sprawdziłem, była gra Bosconian wydana w 1981 roku na automaty, a kilka lat później pod nazwą Bosconian 87 również na popularne w Europie komputery 8-bitowe. W stosunku do Asteroids gra zyskała na urozmaiceniach, co prawda nadal mieliśmy mały stateczek i zamkniętą przestrzeń, gdzie wylatując poza ekran z jednej strony pojawialiśmy się po przeciwnej stronie, jednak nowością była mapa całego obszaru, na której widzieliśmy cele do zniszczenia. Problem w tym, że asteroidy czy inni przeciwnicy byli w tym wypadku przeszkodą, a nie celem samym w sobie. Tymi były większe bazy kosmiczne, co jednak zasadniczo dość mocno zmienia moim zdaniem charakter gry. Dla mnie był to bardziej protoplasta gatunku, do którego należy nomen omen znakomity i dostępny również na Amiga S4 otwartoźródłowy Kobo Deluxe. Sam Bosconian wyewoluował zresztą w zupełnie innym kierunku, co pokazał sequel Blast Off, który był już w zasadzie typowym shooterem z pionowym przesuwem obrazu, który z oryginału czerpał tylko sample i wygląd przeciwników. Innym tropem, który podrzucili mi ludzie z PPA, był amigowy ekskluzyw z 1992 roku Transplant. Trzeba przyznać, że tym razem był to strzał w dziesiątkę. Tu znowu idea gry była bliższa Asteroids, czyli celem jest wszystko, co się rusza, no i wszystko, co się rusza, jest też wyświetlane na mapie stanowiącej podgląd całego obszaru. Gra wniosła jednak dodatkowe usprawnienia, pojawiła się więc kasa,
A jak jest kasa, to jest i możliwość dokonania usprawnień wyposażenia naszego statku. To już wypisz, wymaluj mniej więcej to, co oferuje Super Star Blast, do którego już teraz zapraszam. Start in the game! Gra nie jest darmowa, trzeba za nią wydać około $20. Można to zrobić albo bezpośrednio na stronie producenta, albo w sklepie Alinea Komputer, albo też w popularnym amigowym sklepiku w aplikacji AmiStore. No i myślę, że na początek po prostu wejdziemy sobie, zanim zagramy, zobaczymy opcje gry, co ta gra prezentuje i jakie możliwości nam daje. Jak widać, jest tutaj trochę elementów opcji graficznych. Jest możliwość grania po multiplayerze do 4 graczy. Zapewne jest to całkiem fajna zabawa. Oczywiście z siłą rzeczy, z racji tego, że jestem tutaj sam, no to zaprezentuję Wam kampanię dla jednego gracza. Też jest całkiem fajna. Zaczynamy! Przed startem każdego poziomu mamy wyświetlony sklepik i myślę, że warto się na nim zatrzymać, bo to jest ważna rzecz. Mamy tutaj 4 typy ulepszeń, w zasadzie 3 plus jakby możliwość zakupu dodatkowych żyć, dodatkowych statków. To jest w zasadzie bardzo podobne jak w pierwowzorze z 1992 roku. No i teraz pytanie, czy warto na przykład inwestować w dodatkowe życia? Teoretycznie może tak, ale z drugiej strony, jeśli nie będziemy inwestować w ulepszenia, a będziemy cały czas tylko dokupywać życia, to każdy nowy statek będzie po prostu golasem bez ulepszeń. Jeśli natomiast będziemy inwestować w ulepszenia, to każdy nowy statek, jeśli już tam stracimy wszystkie życia nawet, czy po prostu kupimy sobie kiedyś ten statek, no to już ma te wszystkie ulepszenia jakby w sobie. Jakie ulepszenia wybierać? No moim zdaniem najlepszą strategią jest zdecydowanie atak. Oczywiście ulepszenie powera strzałów kosztuje też najdrożej. A każdy kolejny poziom ulepszeń kosztuje jeszcze kaskadowo drożej, więc no czasami dojdziemy już do takiego momentu, że no te ulepszenia ataku będą już na tyle drogie, że warto wtedy jakby pójść w inne gałęzie. Natomiast no uważam, że na początku jednak, mimo że są to największe wydatki, to sugeruję jakby tutaj kierować się ulepszeniami uzbrojenia ofensywnego. To naprawdę pomaga. Przeciwnicy są bardziej agresywni niż w pierwowzorze. Gra wydaje mi się trochę trudniejsza. Z czego to wynika? No, jak mówię, są bardziej agresywni, potrafią szybciej znaleźć się na ekranie. Strzelają po pierwsze zgodnie z prawami fizyki w kosmosie, więc te ich strzały gdzieś tam nie znikają bezpośrednio przed nami, tylko po prostu ewentualnie gdy wyjedziemy poza planszę, to są w stanie zniknąć. W starej wersji czasami po prostu wystarczyło się kawałek cofnąć, strzał rozpłynął się nagle w powietrzu. No i też w przypadku transplanta z 500 na przykład niektóre typy rakiet czy statków wręcz przed nami uciekały, musieliśmy je gonić. Tutaj różnego rodzaju rakiety samonaprowadzające jednak są bardziej upierdliwe. Kolejna rzecz, jak mówiłem, no, żeby ulepszenia zdobyć, no to trzeba na to mieć fundusze. Bardzo rzadko, ale jednak od czasu do czasu, raz na kilka leveli, na tym skanerze, gdzie są zielone kropeczki wskazujące wrogów, pojawia się czerwona kropeczka wskazująca statek z kasą. I to jest kluczowa rzecz, żeby takich statków nie oszczędzać. Za wszelką cenę, zwłaszcza w początkowych planszach, na przykład w planszy numer 3, gdzie taki statek się pojawia, za wszelką cenę należy dążyć do rozbicia tego statku, no i zebrania kasy, bo ta kasa też po pewnym czasie znika i to bardzo nam pomaga, ponieważ oczywiście za przejście z poziomu na poziom też dostajemy jakieś tam bonusy pieniężne,
ale jednak nie aż takie jak zaznaczenie tego statku właśnie oznaczonego czerwoną kropką na skanerze. No i to w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o zasadach tej gry. Jest to typowa strzelanka, typowa zręcznościówka, ale właśnie ze względu na jakby pieniądze i drzewko ulepszeń, jest to trochę gra strategiczno-taktyczna wbrew pozorom, bo naprawdę dużo zależy jaką ścieżkę ulepszeń obierzemy, czy postawimy właśnie na życie, czy na uzbrojenie, czy może na tarczę. No tutaj pewnie taktyki są różne, ja podałem swoją, najlepszą obroną jest atak. Gra się naprawdę przyjemnie. Oczywiście stopień trudności, jak to w tego typu grach bywa, sukcesywnie rośnie. Aktualnie jestem na początku drogi, dopiero w 30 bodajże trzecim czy czwartym levelu. Gra ma ich 250. W czasie przemierzania tych plansz spotkamy bardzo różnorodne spektrum przeciwników. Są wielkie strzelające fortece, są małe zwinne stateczki, rakiety samosterujące, zwykłe asteroidy z działkami i wiele innych. Mimo iż gra nie robi jakiegoś wrażenia wow, to jednak korzysta z najnowszych technologii. OpenGL ze wsparcia 3D działa tylko na nowych kartach graficznych. Oczywiście jest też dostępna nie tylko na Amiga OS, także na przykład można ją zakupić na Steamie i kilku innych popularnych platformach. Tam oczywiście jest jednym z wielu indyków, natomiast w świecie Amigi NG to jednak jest całkiem interesujące wydarzenie. To tyle na dziś, ja idę grać dalej i do następnego odcinka. Cześć!